Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Jesteśmy w opuszczonym domu, który, no myślę, że się Wam spodoba. Weszliśmy piwnicami, więc na razie pokażemy Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Tu mamy garaż. Jakieś zwierzęta były hodowane. W tamtej części jest Ola. Jeden składzik, wiesz, tutaj jest piec. Aha, rozumiem. Drzewo, więc Tak to palił było. drzewem. Czyli palił drzewem. I tu najpewniej króliki były hodowane. Może ciężko mnie słychać, ponieważ mam założoną maseczkę dosyć szczelnie. Wcześniej nie wiem co Ola, ale wypstrykała tą Olejkiem miętowym, olejkiem miętowym, tak. żeby nie było czuć. No, jeszcze może nie powiemy czego, żeby nie rozbudzać niepotrzebnie wyobraźni. W każdym razie na tym etapie może sobie odpalimy lampę i powolutku będziemy szli do góry. Kurde, nic nie widzę. Tu rozbita żarowa. Pada deszcz. Tutaj zacieka strasznie. Ale wchodzimy dalej. Tu jest balkon. Kapie z dachu. Tutaj na schody, więc jesteśmy teraz na piętrze. Wejdziemy sobie do pierwszego pomieszczenia. Oczywiście staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem, ale w pierwszym pokoju mamy łóżko dosyć pokaźnych rozmiarów. Przejście też na jakiś mały balkon. Mamy kalendarze z roku 2015 z lipca i mnóstwo naczyń porozrzucanych na podłodze. Radyjko Thomson. Dużo gazet o kosmosie, fizyce, o astronomii, o zaćmieniu. Bardzo dużo tego tutaj jest. Ktoś interesował się ewidentnie kosmologią, astronomią. Nawet przysyłano mu pewne gazety, miał subskrypcję. Ola jest tutaj w łazience, do której za chwilę wejdziemy, a na razie przejdziemy
Tutaj do tego pokoju. Tutaj szafa z ubraniami. Najpewniej tu jest kuchnia, więc podejdziemy do kuchni. Pokazać Wam, jak tutaj wygląda. W kuchni mamy lodówkę. Worki. Nie będę otwierał tej lodówki. Tam kalendarz z roku 2007. Bardzo ładna kuchnia z zegarem. Zobaczcie, jak to wygląda. Zlew, ta ściana i w miskach mnóstwo kości. Tak jakby ktoś zbierał te kości. Możliwe, ale tych kości jest tutaj bardzo dużo. To są głównie kości ptactwa jakiegoś raczej. Miednice, piszczele. W plastikowych miskach tam też jest coś takiego, ale jest to mocno porozrzucane. Ktoś po prostu tą miskę rozrzucił. Wygląda to tak, jakby to były kości ptaków. Tutaj sól z wieliczki, lipę i mnóstwo kości, małych kosteczek. Zobaczcie. Dziwne. No to nie są kurczaki, to są raczej małe ptaszki, zwierzątka, bądź jakieś gryzonie. Aczkolwiek wygląda po strukturze kości, że raczej to jest ptak. Ale wygląda na małe ptaszki. Tu herbata rozsypana. Ten zegar, lustro. W którym odbija się okno. No dziwnie tutaj jest. Bardzo dziwnie. Lodówki nie otworzę, bo nie wziąłem rękawiczki, ale zaraz postaram się Ja ci otworzę. wyciągnąć albo otworzyć, mi to było super. Wzięłam. No ja tak z rozmachu wszedłem tutaj. A ty to robisz celowo. Żebym była na pierwszej linii No frontu, nie? nie, aż tak nie. Właśnie, że tak. Co to za płyn? Nie wiem. Wygląda jak jakiś taki tymbark czy coś. Może być. Tymbark, no bo pisze nam na krętce. Dobrze. Mamy maseczki z olejkiem miętowym, więc Aha, to właśnie, chciałem to powiedzieć, to jest olejek miętowy. to tak jakby jadł kury i tutaj zostawiał. Ach, tam też. Tego mnóstwo tu jest. I tutaj też kolejna miska była. Tak, tylko że po prostu została Ale te rozrzucona. kości są tak czyste, że one są wygotowane, wiesz? One są wygotowane, tak. Przejdę do tej łazienki. Dobra. Tu w łazience. Mnóstwo mydeł, palmolive, grzebień. Tutaj taka stara pralka wirnikowa. Pełno tych miseczek z kośćmi. Ta akurat jest pusta. I tutaj był prysznic. Przejdę dalej. Ten pokój jest chyba zamknięty. Aha. I do niego trzeba wejść w ten sposób. Ok.
Ptaszek śpiewał. Ale śpiew. Wejdziemy sobie do tego pokoju. Jedyne przejście właśnie jest przez tą dziurę. Zobaczcie. Tu jest kabura na broń. Widzicie? Najpewniej gazową, bo tu mamy nabój gazowy. Maszynka do golenia. Ładna meblościanka z bardzo fajną cukrownicą. I to wiem, że się obracało w środku i dawało takie kolory. To jest taka ozdoba z lat 70. Tu mamy jakąś szczykawkę, zestaw. Jak ktoś choruje na cukrzycę, może sobie insulinę podawać. Taki starszy już. Bardzo dużo mebli tutaj jest. O! Mamy paralizator. Czyli ta osoba obawiała się o swoje życie. Tu mamy z kolei gaz i mnóstwo czasopism związanych z wiedzą, z kosmosem, z astrologią, astronomią. Tutaj była biblioteczka. W tej biblioteczce różne czasopisma o świecie, science fiction. Droga do science fiction. Czyli zainteresowania tego pana mieszkającego tutaj. I czy ten pan się nie nazywał Tadeusz? Tadeusz? A skąd to wiesz? Znalazłam taką kartę telefoniczną, wiesz? Aha, to możliwe. I to jeszcze z sieci Idea, więc jest No. bardzo stara. To bardzo stary. Wychodzi na to, że rzeczywiście to mogła być mieszkańca. I tutaj znowu czasopismo Kosmos. Tam kalendarz. To musiał być duży pokój z tego co... Ale musiało być słonecznie, takie wielkie okno. Najpiękny Wejście balkon. na taras. Mnóstwo rzeczy. To kolejna pozycja książkowa. Czy to nie jest paralizator? Objaśnienie świata. Tak, tak, tak. To jest paralizator. A tam jest kabura na broń. I No, to chyba taką prawdziwą, nie? wiesz co, raczej na gazową albo jakąś tam jest w ogóle może jakaś wiatrówka. Maszynka. Ale kabura jest profesjonalna, bo jest taka Kabura skórzana, jest mocna. profesjonalna. Tu jest też, widzisz, nabój gazowy do broni. Widzisz? No. Do broni wygląda jak do tego. Syfonu. No. No i mamy tutaj naokoło boazerię. Mnóstwo cukru. Trochę sobie wchodzimy na siebie, nie? Tak, tu jest mnóstwo tych naboi. Czekaj. Może one faktycznie są do... Może, bo to był jakby dziwny człowiek, nie? Prawda? Tak, marynarki niebieskie. Lubił niebieski kolor. I koszule są niebieskie. Marynarki. I tu mamy zapasy cukru. Bardzo dużo cukru. Wygląda to
sumie normalnie, ale zawsze po takich eksploracjach można ocenić demony, które gdzieś tam siedziały mieszkańców. Cały czas słychać, jak kapie woda. Widać, że włamywacze już tutaj dawno eksplorowali. Tu jest jakiś garnek. Jest szansa, że w tym pomieszczeniu już po wyprowadzeniu się, nazwijmy to w ten sposób, wyprowadzeniu się z tego świata właściciela tego domu, może mieszkała tu jakaś osoba bezdomna. O! Zobaczcie, jaki fajny korek do wina. Takiego ludka, którego korek i wino się zatyka. Bardzo ładne to jest. Naprawdę bardzo ładne. Zostawimy sobie tutaj jakiś bandaż, jodyna. I teraz czekam na Olę. Tak? Dobra, to ja już wychodzę, jak skoro czekasz na mnie. Boisz się iść do góry sam? Znaczy chciałbym też, tak powiem, tą wizję lokalną sam, znaczy zrobić z tobą. Nie chcę cię tutaj zostawiać po prostu samej, wiesz? No, spokojnie. Ale dobra, wychodzę. Czyli co, idziemy na górę? No idziemy. Słuchajcie, wchodzimy na górę. O, kapie woda strasznie. Na górze są również pokoje. I wszystko byłoby ok. Ale właściciel na górze popełnił samobójstwo. Przez powieszenie. Sufit strasznie przecieka. Jedziemy sobie do pierwszego pomieszczenia, w którym mamy wszystko w boazerii. Mamy bardzo ładny komplet wypoczynkowy. Sądząc po meblach, była to osoba majętna. Bardzo ładny kominek. Zobaczcie, jaki ładny kominek. W takich kafelkach. Mam wrażenie, że on go sam zrobił. Tak to wygląda przynajmniej. Tutaj walizka. Duży pokój. Przeszklone okna. Balkony praktycznie z każdej strony. I znowu tutaj czasopismo Religie świata. Hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo, religie Chin, Japonii, islam, judaizm. Przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Będzie kapie woda, nie? Tak, bo dach przecieka i to bardzo mocno. Na dachu jest taras. Dlatego, wow, ten pokój robi wrażenie. Mamy tutaj ścianę, która jest pokryta grzybem i pleśnią. I bardzo dobrze zachowane tremo. Okrągłe lustro trójdzielne.
z przepiękną szafą na dole. Zobaczcie, jak to wygląda. No jest na czym zawiesić oko. Nie wiemy do końca, czym się zajmował właściciel. Ale coś nim targnęło. No i zabił się przez powieszenie w którymś z tych pokojów. Myślę, że on był ogólnie ekscentryczny, wiesz, to po tym, jak wygląda dom, po tych rzeźbach przed domem. Aha. Potem pokażemy. On jest taki no ekscentryczny człowiek musiał być. Może był rzeźbiarzem. Ja teraz zauważyłem, że tu jest przepięknie zachowany stolik ze szkłem i niesamowicie piękna taca na owoce. Patera, no. Patera, tak, która niesamowicie teraz wygląda, kiedy wpada tutaj z każdej strony słońce. I ten kinkiet w rogu i tutaj bardzo ładne, z gustem wykonane rzeczy. Brak mi słów, ponieważ ja cały czas myślę, w którym miejscu ewentualnie. To tak jest, że jak wiesz, to sobie wyobrażasz. Tak. Wiesz co, tu nie ma lampy i chyba ten pokój... A tam znowu spacer po niebie. No, tak. Cały czas interesował się astrologią i religiami. Parkiet mu tu już powyrywali, wiesz, chyba na oko. Już wszędzie zwerwany. Myślę, że tak. Ale pokój o tyle dziwny, że było tu dużo oświetlenia. Bo z każdej strony i tam, i tu są kinkiety. Wszędzie. Znaczy to, wiesz to, i bazelia, to musiało być na bogato. Kominek taki na... Znaczy ja myślę, że kominek zrobił sam. O, ja bym takiego nie chciała, nie? No ale powiedzmy, że zrobił se. I to jest taki piękny salon. Piękny, bardzo słoneczny, bo z każdej strony posiada okna. Dobrze, będę szedł teraz w kierunku łazienki, która tutaj też jest u góry. Ta łazienka też już bardzo jest w kiepskim stanie. Ale to wszystko jeszcze się zachowało. Prysznic, lustra, tam woda cieknie. Tutaj taki mały boiler. Kafelki. Tu jest wejście na taras. Albo coś takiego podobnego do tarasu. Tu jakieś docięcia takie. Chyba kozły to się nazywa, chyba kozioł. I zobaczcie, co tam nas czeka na podwórku. Niesamowite rzeczy. Miał dziwny widok. To istne królestwo. Królestwo tego pana. Być może pana Tadeusza. Myślę, że tak, bo ja znalazłam wiele takich... Bardzo mało cię słychać. Tutaj tapety nowe, przygotowane do tapetowania. Czyli tak jakby on chciał wyremontować to jeszcze. A mimo wszystko, bo tych tapet nie widziałem nigdzie, więc całkiem możliwe, że chciał tutaj coś wytapetować. Dlatego nie wiem, dlaczego odebrał sobie życie. Co to tutaj jest? To jest szklane. Tak, ale To te jest jakiś litery... czymś jakiegoś napisujesz. I tutaj jest taki składzik, takie kozły są. Tak jakby to była jakaś jego pracownia, czy coś sobie tutaj zrobił, wiesz? Więc może faktycznie był rzeźbiarzem, artystą. No może. A wszyscy go jakoś tam odczytywali, że jest dziwakiem, a może po prostu był artystą. Sypialnie.
Tak, łóżka już nie ma. A tu jest taka czepaczka. Tu jest taka sytuacja, że można było wejść na taras po tych schodach. Aczkolwiek nie wejdę, ponieważ wokół są domy. No i nie chciałbym być widoczny z zewnątrz. Ponieważ nie wiem, jaki jest stosunek mieszkańców do tego miejsca. I jak oni to odczuwają. I co oni myślą o tych eksploracjach w tym miejscu. Czasami zdarza się, że ktoś nie wie po prostu, czym jest miejska eksploracja i może odczytywać to jako element wandalizmu, czym nie jest, bądź jakimś elementem rubieży, czym też również nie jest eksploracja. Lubieżny? Rubieży. Aha, ja zrozumiałam lubieżny. Piękna lampa przedpokojowa z taką troszkę nieciekawą żarówką. Ale dawała dużo światła. Na pewno. I energooszczędna. No tak. Dobrze, słuchajcie, schodzę na dół. Na tych schodach, które są całe mokre. Boję się, że się pośliznę. Atmosfera w tym domu jest gęsta, ale jednocześnie spodziewałem się o wiele bardziej po tej historii atmosfery, która jakoś przytłoczy mnie. Znalazłem po prostu taki domek, w którym jeszcze Ola powie, co ona odczuwała. Dla mnie to jest domek taki artysty po prostu, który tak odczytywał świat. Interesował się kosmologią. Rzeźbił. Był człowiekiem bardzo z duszą artystyczną. Zobaczcie tutaj, jaki widok z okna. Postaramy się za chwilę zejść po tych schodach. To już troszkę na przypale, ale dlaczego nie? Ale wieje. Po prostu cześć, bo ja nie wiem co powiedzieć. Nie podobało mi się tam. Dziwny dom, dziwny. nie tak jak przypuszczaliśmy, czy nastawialiśmy jakoś specjalnie, ale dużo pięknych rzeczy, a jednocześnie Słoneczny bardzo, z każdej Tak. strony okna. Jednocześnie takie wrażenie, że Boję- się chętnie stamtąd wyszła. tak, boję się, że po prostu raczej tego miejsca nikt nie kupi. No może i dobrze. W każdym razie facet się czegoś naprawdę bał, ponieważ jest tu mnóstwo druta kolczastego, całe wejście jest
to dosyć takie zabezpieczone. Piękny sad wokół jest z jabłkami. Bał się też jakiejś czarnej magii, mam wrażenie. Cały czas coś tutaj są jakieś symbole okultystyczne, ale i symbole jakieś astrologiczne, astronomiczne. No ciężko powiedzieć. Coś tam w gwiazdy zaglądał Tak, często, nie? bardzo. Ja mam wrażenie, że w ogóle tam u góry, na samym górze jest miejsce na teleskop, ale to jest tylko moje takie domniemanie, bo na górę żeśmy nie wchodzili, bo bałem się, że po prostu tam będziemy widziani z zewnątrz. Ale Dobra. patrzcie jakie jabłka. No, pokaż. Patrzcie jakie tu są jabłka i nie będę zrywała, ale jakie tu są gigantyczne jabłka. Znaczy No, urwało mi się jabłka są samo, piękne. ale takie Wiesz co, wielkie to jabłko. jest na wzór Ja go nie wezmę. rajskiego ogrodu. Ja nic nie biorę. Nie, my stąd nic nie bierzemy. Znaczy stąd w ogóle nic nie zabieramy, ale myślę, że te jabłonie są po to, żeby to był dla niego raj po prostu. To był dla niego raj. Dobra, idźmy stąd, bo tu jest tak zimno. Dobra, na razie. Cześć.